Cześć, witam Was Energik. W kolejnym odcinku to było grane. W poprzednim odcinku mówiliśmy sobie o Thiefie, Thief the Dark Project. Dzisiaj opowiem Wam o drugiej części Thiefa, Thief 2 The Metal Age. Wyszedł on w którym roku? W 2000, czyli 2 lata po pierwszej części Thiefa. I powiem Wam, że przez te 2 lata nie za wiele tu poprawili twórcy, ale to nie jest istotne, ponieważ gra jest naprawdę tak samo dobra, a nawet lepsza od pierwszej części. Mnie się zdecydowanie bardziej podobała. Przede wszystkim zmianom uległ Dark Engine, nie za wiele może, ale dodano implementację dynamicznych świateł, dodano wyższą rozdzielczość, aczkolwiek oczywiście wyższa rozdzielczość to tam była chyba 1280 na 720 czy 1024 na 768, także wyższa rozdzielczość, ale nie była to oczywiście rozdzielczość niż HD, bo jeszcze wtedy taka rozdzielczość nie istniała. W każdym razie Thief 2 Wiek Metalu opowiada nam ponownie przygody Garreta. Co ciekawe, w stosunku do pierwszej części, ponownie wszystkie misje są oczywiście połączone w fabularny ciąg, ale zrezygnowano z tych elementów fantastycznych, które w pierwszej części troszkę mnie wkurzały. I tutaj pojawiają się te elementy, aczkolwiek są one dawkowane bardzo z wielkim wyczuciem. Pojawiają się rzadko. Jeżeli się pojawiają, no to faktycznie, jeżeli występują duchy, no to są one gdzieś tam w jakichś podziemiach czy coś. Także przechodząc grę możemy nawet nigdy tych elementów fantastycznych nie spotkać. Wracają ponownie niesamowite przerywniki filmowe wykonane w podobnej technice jak w Thief 1. Naprawdę świetne filmiki. Nie wiem, czy te są lepsze, czy podobają mi się te bardziej z jedynki, trudno mi wybrać. W odróżnieniu też od jedynki Thiefa, dwójka bardziej już stawia na steampunk. Pojawiają się pierwsze, słuchajcie, jakieś tutaj takie roboty, no takie powiedzmy pseudo-roboty sterowane na parę. Pojawiają się pierwsze takie systemy alarmowe i systemy kamer. Oczywiście to wszystko jest na parę, jak to oczywiście w steampunku. Więcej jest właśnie tej technologii, która zaczyna jakby pojawiać się w mieście. Pojawiają się nowe frakcje, oprócz hamerytów pojawiają się mechaniści, że tak powiem, właśnie ludzie, którzy są właśnie za techniką i wszystkie te misje, no pod względem trudności odnośnie do jedynki są lekko prostsze. Powraca ponownie nasza mapa, która nie pokazuje nam dokładnie, gdzie jesteśmy, tylko pokazuje nam lokację, w której się znajdujemy. Misje mają mniejsze mapy, są może właśnie jakieś takie bardziej skompresowane, aczkolwiek też można się troszkę pogubić. Nie odwiedzamy już jakichś fantastycznych lasów, różnych takich dziwnych jaskiń. Gra skupia się bardziej na właśnie na poruszaniu się po mieście i właśnie włamywaniu się do różnych lokacji w mieście, czy to będzie bank, niesamowita misja, gdy włamujemy się do banku, czy też jakieś doki, włamywanie się na statek jest też w jednej z misji. No dużo takich właśnie rzeczy, które według mnie bardziej wpływają na klimat i bardziej jakby tą grę urealniają niż właśnie latanie po jakichś dziwnych jaskiniach gdzie świecą różne halucynogenne grzybki i tak dalej, to w jedynce się pojawiało, ale w dwójce oczywiście już z tego zrezygnowano. Garrett nie dostaje za dużo nowych gadżetów, które może użyć. Jednym z ważniejszych gadżetów jest płyn niewidzialności, który umożliwia mu bycie niewidzialnym przez bardzo krótką chwilę. Oprócz chyba tego nic poza tym się nie pojawia, słuchajcie. 15 poziomów w stosunku do 12 poziomów z pierwszej części. Tak jak mówię, lepiej to rozwiązane jest w tej grze. Te misje są bardziej ciekawe, bardziej dynamiczne, a to musimy uciekać, a to musimy kogoś śledzić, a to tamto. W jedynce oczywiście te misje też występowały, aczkolwiek sama różnorodność tej misji nie była tak duża jak, słuchajcie, w pierwszej części. Zdecydowanie dwójeczka bardziej mi się podoba. Jest pewną taką naturalną ewolucją Thiefa właśnie w jakby bardziej doskonałą poczwarę, że tak powiem. I jest faktycznie świetny tytuł. Ponownie pudełko mam prostokątne, ale też wyszła wersja w pudełku w kształcie trapezu, która kosztuje bardzo, bardzo dużo.
Ponownie gra nie odpala się spod Windows 7. Tym razem wszystkie gameplaye, które widzicie, też korzystam z patcha, aczkolwiek ten patch niestety podmienia niektóre tekstury, ale nie podmienia ich na nowe, on tylko podmienia na tekstury wyższej rozdzielczości, także jeżeli gracie sobie Full HD, po prostu ta gra wygląda lepiej. Także jeszcze raz powtarzam, tekstury nie są podmieniane, nie są nowe tekstury tworzone, tylko są po prostu jakby podmieniane na te same tekstury, ale w wyższej rozdzielczości, dzięki temu troszkę lepiej to wygląda, nie jest to takie rozmazane, szczególnie jeżeli gramy w Full HD. Musicie też wiedzieć, że na jednym z forów jeden właśnie z fanów Tifa stworzył, na razie jeszcze tego nie upublicznił, ale tworzy bug, który się nazywa HD, tekstury HD i faktycznie ten Tif wygląda fantastycznie z tymi teksturami, ale wtedy wszystkie tekstury są podmieniane na zupełnie inne odpowiedniki, także sama gra no już troszkę inaczej wygląda. Oprócz Tifa dostajemy też tutaj edytor, Dark Engine Editor, nie wiem czy w pierwszej części jest, bo ja nigdy z takich rzeczy nie korzystam, który pozwala nam tworzyć własne misje. I słuchajcie, zdziwiłem się, że Tif nadal posiada niesamowitą bazę fanów na internecie, którzy nadal tworzą, słuchajcie, nowe mapy. Mało tego, wydają oni właśnie jakieś patche fanowskie, które poprawiają jakość, które pozwalają zainstalować na Windows 7, które poprawiają stabilność gry. To jest niesamowite, że cały czas ta społeczność fanów funkcjonuje nadal w grze, która już ma, słuchajcie, 13 lat i ludziom się to oczywiście jeszcze nie znudziło. I bardzo dobrze, i powiem Wam, że chętnie zagram sobie w Tifa z teksturami w HD, żeby ponownie przeżyć tą przygodę w jeszcze lepszej jakości niż była poprzednio. Także warto na to czekać. Kolejna sprawa, bez tego patcha gra chyba nawet Wam się nie odpali. Zainstaluje się, ale chyba się nie odpali, bo sam patch umożliwia też instalację na twardym dysku samej gry i warto z tego patcha skorzystać. To ponownie jest podmieniona chyba tylko tekstura wody, która wygląda lepiej. Też jest prędkość gry dostosowana, ponieważ jeżeli odpalicie ją na najnowszym komputerze, no Gareth będzie biegał jak po speedzie 10 razy szybciej, także no, gra w takich ustawieniach jest raczej niemożliwa, ale oczywiście po zaimplementowaniu patcha będzie poruszał się swoim żółwim tempem. No dobrze, zobaczmy co jest w pudełku. Ponownie w pudełku bardzo skromnie. Podoba mi się całkiem, powiem Wam, grafika na pudełku. Fajnie zrobiony ten Tif, taka no fajne pudełko. Wiele gier nie posiada fajnych pudełek, ale Tif właśnie posiada. Tym razem Tif został wydany na 2 płytkach. Pokazuję, że mam płytki. Pierwsza płytka i tu jest druga. Jedna jest czarno-biała, druga jest taka właśnie w sepi. No i oczywiście manual w formie książeczki, który mam osobno. Ponownie w manualu podstawowe informacje, nic ciekawego się tutaj oczywiście nie dowiemy. Wszystkie bronie, które występowały w pierwszej części, pojawiają się oczywiście w drugiej, między innymi ta kultowa pała, którą wali w czachę, nazywa się ona z angielskiego Blackjack, nie wiem zresztą dlaczego. No i oczywiście wszystkie te elementy powracają. Zdecydowanie Thief 2 jest grą lepszą od jedynki, bardziej dopracowaną, z mniejszą ilością tych elementów, które mi się nie podobały, czyli elementów fantastycznych i naprawdę godnie zastąpiła część pierwszą. Kochani, no i pytanie oczywiście, czy grać? Zdecydowanie grać. Thief jest ogólnie serią, która tak naprawdę pomimo upływu lat nie starzeje się. Jasne, no graficznie może nie jest to jakaś, to nie jest Crysis, to nie jest Far Cry, to nie jest nawet Quake 3. To są oczywiście starsze gry, ale one nadal są dobre, nadal prezentują się godnie i dają frajdę skończenia misji. Ponownie gry nie mamy do wyboru stopnia trudności easy, ponownie mamy normal, hard i expert, aczkolwiek oceniam Tifa 2 jako prostszą grę od Tifa 1. Thief 3, The Dark Shadows jest zdecydowanie najprostszą grą. Nie wiem czy pojawi się Thief 3. Ponieważ nie wyszła w wersji pudełkowej, więc nie miałbym czym Wam się tutaj pochwalić. Wyszła tylko w CD case, czy tam DVD case. Zobaczymy. Kochani, jak najbardziej zapoznajcie się z drugą częścią przygód Garetha. Tak jak mówiłem już w poprzednim odcinku, zbliża się część 4 wielkimi krokami. Bardzo jestem ciekawy, co zostanie tam oczywiście
dodane, zmienione, jak to będzie się prezentował TIFF na właściwie komputerach już zupełnie innej generacji. Niestety firma, która tworzyła TIFFy, Looking Glass Studio, zbankrutowała. Co ciekawe, nie wiem dlaczego, bo TIFF został bardzo dobrze przyjęty na rynku i sprzedał się w zadowalającej liczbie kopii, ale Looking Glass Studio splajtowało, potem przenieśli się oczywiście do firmy Ion, no i tam w Ionie dokończyli TIFFa trójkę. Nie wiem, kto pracuje nad TIFF-em 4, ponieważ nie lukałem tych informacji. Ogólnie jestem człowiekiem, który nie ogląda za dużo trailerów, screenów. Chcę po prostu w momencie, kiedy dostanę grę, zobaczyć, jak ona wygląda, a nie tam jarać się jakimiś zapowiedziami. Tak czy tak, TIFF 2 godna gra, warto w nią zagrać, warto poświęcić na nią parę groszy, jeżeli macie, i zapoznanie się z przygodami Garreta w mieście, steampunkowym mieście oczywiście, i zapoznanie się z tymi świetnymi, słuchajcie, misjami, które naprawdę są szalenie pomysłowe i mogą się podobać. TIFF 2 jak zwykle, co ja mówię, jak zwykle TIFF 2 prezentuje się godnie, grajcie jeżeli macie chwilę. Zapraszam Was w takim razie do kolejnego odcinka To było grane, który pojawi się, mam nadzieję, że niebawem. To tyle, pozdrawiam Was Energik, trzymajcie się, do następnego, cześć!